Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika z Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy o automatyzacji jedzenia dla swoich mieszkańców, co najlepiej robić i co jest najprostsze, żeby spełnić ich zapotrzebowanie. Więc lećmy po kolei. Jeśli chodzi o początkową fazę gry, najlepiej jest to zrobić mięso. Nawet może być surowe, ewentualnie potem możemy zrobić jakieś pieczone, jeśli tam chcemy tracić też na to czas. Co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o jedzenie. Przejdźmy sobie w zasoby jedzenia. No tutaj mam większość rzeczy też powyłączanych, więc też warto sobie to powyłączać. Najlepszym sposobem ogólnie na późniejsze etapy gry to na pewno jest podpłomyk, bo po pierwsze łatwo go zrobić, potrzebujemy tylko wiadro z wodą plus jedną mąkę. No jeśli mamy farmę pszenicy, no to tej mąki mamy kilka tysięcy co najmniej z takiej farmy, więc wtedy starczy nam tego jedzenia naprawdę na bardzo długo. A jeśli chodzi o mięso, mięso samo surowe daje 10 punktów, a chyba upieczone jest 16, a jeden osadnik zjada od 10 do 20 żywności, chyba czasem nawet 30, wszystko zależy też od pory roku. Jeśli grasz na przykład na 3-4 dni na porę roku, no to też można sobie to gdzieś zaobserwować. To jest jeszcze dużym plusem, jeśli chodzi o podpłomyki. Oni bardzo szybko wtedy levelują na tej kuchni, mogę Ci tutaj pokazać. Wejdźmy sobie w zarządzanie. I też bardzo dużo tego wytwarzają, bo jeśli tak mówiłem, że trzeba nawet te 30 na jednego mieszkańca, to 22 daje podpłomyk chwilowo na tym poradniku, więc to jest dosyć sporo. A jeden gościu z 9 levelem produkcji robi tak naprawdę 92 podpłomyki, więc tak naprawdę ten sam akurat w tą porę roku w sumie prawie wykarmia całą wioskę, która jest aż 201 osób, więc naprawdę dosyć sporo. A dwóch w kuchni robi tak naprawdę 190 prawie podpłomyków, więc produkcja jest bardzo ogromna. Jak sobie mogłeś zauważyć wcześniej, no same podpłomyki mam 2,5 tysiąca, więc to jest 54 tysiące jakby żywności. Czyli szczerze to starcza tak naprawdę na 20 dni, to dosyć sporo. Tym bardziej, że to jeszcze tak naprawdę oni robią w dużym zapasie, więc nawet możesz automatycznie sprzedawać te podpłomyki i dużo sobie na tym zarobić i szybko wbić też levelu na straganie. Więc pamiętaj, że jeśli chodzi o podpłomyki, to jest najlepsze jedzenie, które możesz tworzyć. Wiadomo, że możemy robić na przykład trochę lepsze jakieś jedzenie, typu jakiś biały chleb, chleb pszenny, chleb żytni. One dają gdzieś od 70 do 100 punktów, tylko że one też potrzebują znacznie więcej materiałów. Możemy sobie też wejść, żebyście sobie zobaczyli, jaka jest po prostu różnica. No bo tutaj mamy przykładowo podpłomyk. No jedna mąka, jakby jeden slot wiadra z wody, gdzie jest chyba 10 slotów, więc dosyć mało tam potrzebujemy. Samemu robi się długo, więc warto sobie wrzucić tam jednego, dwóch kucharzy. Oni bardzo szybko wylewelują, więc będą spokojnie załatwiać całe potrzeby żywnościowe twojej wioski. Są jeszcze potem jakieś sery, nie sery, ale tu już trzeba mleko, więc tam trzeba już w większości lepsze też zwierzęta posiadać. No i trochę więcej zabawy z tym jest. A tutaj chodzi o to, żeby jak najprościej zautomatyzować i żeby wystarczało na wszystko. No i też, żeby nie było trzeba gdzieś tam dużo tych surowców potrzeba. Jeśli mamy na przykład chleb pszenny, wieloziarnisty czy chleb żytni, tutaj już potrzebujemy przeważnie 2 mąki, to dodatkowo jakieś ziarna, jakieś jajka, więc tutaj już automatycznie musimy mieć gęsi, kury, bo inaczej nie będziemy mogli tego jakoś prosto zautomatyzować. Też będą robić tego mniej, wiadomo, że one są też lepsze jakby jakościowo, ale trzeba już wtedy bardziej gdzieś kalkulować na przykład tą żywność i tą całą jakby produkcję tego wszystkiego. Więc moim zdaniem podpłomyk to jest najlepsze, bo po pierwsze jest bardzo proste w wykonaniu, można bardzo dużo tego zrobić, bardzo szybko też levelują oni, no i po prostu jest bardzo łatwo osiągalne, bo tam trzeba 1500 mieć w produkcji, a to nie jest dużo. No i tak naprawdę starczy nawet do late'u, do końcowego etapu gry, więc wydaje mi się, że to bez spoko. Jeśli Ci się podobało, zapraszam też do innych moich poradników, jest ich dosyć sporo odnośnie ocieplania, rekrutacji i tak samo pojawi się za niedługo odnośnie produkcji, co najlepiej produkować, jak to fajnie zautomatyzować, więc dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!